Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was z kolejnymi informacjami o ETS-ie i ATS-ie, a na początku zacznę od pewnego tajemniczego teasera od SCS Software, który pojawił się na ich oficjalnych kanałach social mediowych, który prezentuje się właśnie w formie takiego filmiku, który teraz widzicie w zapętleniu. Jest on jeszcze obarczony takim opisem, który brzmi następująco: już niedługo pojawi się coś nowego. Zresztą na końcu tego materiału mamy dopisek coming soon, tylko no dobra, ale co takiego w takim razie ma nadejść za niedługo? Czym będzie ta nowość? Jeśli nasłuchaliście się jakichś już wielkich teorii, to muszę was pewnie rozczarować, chyba że bardzo akurat czekacie na tą rzecz, bo z tego co widać tutaj, będzie to najprawdopodobniej płatny dodatek na najprawdopodobniej licencjonowane maszyny budowlane do przewiezienia. Coś jak jest z Volvo Construction Pack, ale możliwe, że tym razem będą to maszyny marki JCB, o której była już informacja w styczniu tego roku, gdzie SCS Software na chociażby swoim Facebooku pochwaliło się wyprawą do lokalnego dealera marki JCB i tam porobili zdjęcia i skany ich koparek, ładowarek, po prostu pojazdów JCB. No i tam było takie mini potwierdzenie tego, że pracują nad tym, ale nadal w sumie nie potwierdzili aż tak tego w pełni, jak to chociażby było w przypadku naczep Kugel. To jednak od stycznia wiemy, że pracują nad nimi. Co prawda dotyczyło to głównie tylko ETS-a, ale po tym materiale można zobaczyć, że przyjechały tutaj dwa takie zestawy. Jeden amerykański w ATS-ie, gdzie widać po kształcie, że mamy do czynienia z amerykańską ciężarówką. Zresztą naczepa też ma takie swoje charakterystyczne elementy, co sugeruje, że jest to amerykański zestaw, po prostu zestaw z ATS-a. Po tym cieniu widać, że pierwszy zestaw przewozi koparkę, natomiast drugi już europejski zestaw, gdzie mamy europejską ciężarówkę i też widać odpowiedni kształt naczepy, która znajduje się w ETS-ie. W tym przypadku jest przewożona koparko-ładowarka. Więc najwidoczniej taki pakiet a la Volvo Construction Pack, ale pewnie teraz z marką albo JCB, albo może coś innego pojawi się i w ETS-ie, i w ATS-ie. Po prostu kolejny płatny dodatek na ładunki, którymi będą po prostu maszyny budowlane, zmierza do jednej i drugiej gry. Więc jeśli po zobaczeniu tego filmiku liczyliście na coś zdecydowanie większego, no to sorry, ale najwidoczniej tylko to na nas czeka. A jeśli czekacie na te ładunki, no to jak widzicie zmierzają do jednej i drugiej gry i pewnie za niedługo będą dostępne. Także tyle jeśli chodzi o ten tajemniczy materiał od SCS Software, a teraz czas na kolejne informacje i teraz przejdę do postu z 21 maja o Grecji i temat dotyczy budowy Aten z projektantem map, jakim jest Arti, przynajmniej taką maksywę. Ciekawych, dokładnych opisów tutaj odsyłam na blog SCS Software, gdzie możecie sobie dokładne cytaty osobiście przeczytać z tego wszystkiego. Ja wymienię tylko najciekawsze informacje. Na pewno wiemy, że w Atenach pojawi się port, bo to był ich jeden z głównych celów, czy jedno z głównych zadań, że ten port ma się pojawić i w Atenach na pewno pojawi się taki port, a z tego powodu również i wiele magazynów pojawi się w okolicy. Podczas oczywiście budowy samego miasta wykorzystano wiele różnych materiałów, które dostarczają odpowiednich informacji na temat terenów, które chcieli tu odzorować. Korzystali z zdjęć, notatek, nagrań, nawet nagrań 360 stopni, które sami nagrali z wyprawy do Grecji. Oczywiście korzystali z map takich jak Google, Yandex, Ape, jak i wiadomo podstawa, czyli Street View również zostało tu wykorzystane. Także korzystają z wielu oczywiście źródeł, by odzorować jak najlepiej te tereny. Tutaj również w wywiadzie można się dowiedzieć, że praca nad różnymi szczegółami i detalami też jest bardzo istotna. Również fakt, na jakiej wysokości są odpowiednio położone drogi, jest bardzo istotne, aby odpowiednio wszystko dopasować. Arti również wspomina, że częścią jego procesu jest także wytyczanie stref przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, a są to jednak istotne kwestie do zbudowania dobrze takiego miasta, a zwłaszcza Ateny muszą dobrze się prezentować w tym dodatku. Również dowiedzieliśmy się, że Ateny są ukończone w około 75%, no i również można się dowiedzieć, że najpierw powstają miasta, a potem dopiero całe ich otoczenia. Również Arti wspomina w tym wywiadzie, że czasami decydują się na danie
większych możliwości, jeśli chodzi o przejechanie niektórych tras, nawet jeśli gdzieś tam ciężarówki mają zakaz, to żeby taka rozgrywka była lepsza, nie była utrudniająca, czy nie denerwowała mocno graczy, to po prostu idą na pewne kompromisy, co czasami najwidoczniej się im opłaca. Również można się dowiedzieć, że Ateny są bardzo przemysłowym miastem, więc i wiele takich tematycznych firm się tutaj pojawi, więc wiadomo, na jakie ładunki możemy się już tutaj szykować. Na pewno również pojawi się przynajmniej jedna kopalnia marmuru, a do tego jeszcze na koniec taki cytat: będzie jedno miejsce w mieście, w którym zobaczysz wszystko. Stworzenie tego miejsca wymagało niesamowitej ilości pracy i mam nadzieję, że im się spodoba. Czyli nam, po prostu graczom, tak to przynajmniej ja rozumiem. A co już jak wspomniałem, znajdziecie na blogu ST Software, wszystkie linki znajdziecie w opisie, także no Grecja jest zbudowana, idzie to trochę powoli, ale ważne, że w końcu jest jakiś kolejny post, może to nabierze teraz większego tempa. No i pamiętajcie, że nadal, jeśli tego nie zrobiliście, to możecie dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. A na koniec jeszcze takie drobnostki. Pojawiła się oficjalna strona dodatku Arkansas, który zmierza teraz do American Truck Simulator, a na tej stronie mamy również i listę nadchodzących postów, które są tutaj już, część została wiadomo udostępniona, a część czeka na swoją premierę. Jak widać, a obecna sytuacja jest 50/50, 9 się pojawiło, 9 jeszcze oczekuje w kolejce. Łączna liczba na ten moment planowanych postów to 18, ale pamiętajcie, że ta lista może się jeszcze zmienić, część tematów może odejść, część może być połączona, a może coś innego jeszcze, jakiś nowy temat może się tu jeszcze pojawić. Wszystko jest tutaj jeszcze możliwe, a kwestia jest rozwojowa. W każdym razie wiadomo, Arkansas będzie jak już dopiero za te parę miesięcy, ale jeśli ktoś jeszcze się nie bawił z najnowszym stanem, to przypomnę, że jest dostępna Nebraska od paru dni. Oprócz tej informacji, dzisiaj 22 maja pojawił się dosyć długi post z wyjazdu badawczego ekipy Nordic Horizons na północne tereny Skandynawii. Także jeśli ktoś chce tutaj dowiedzieć się, na co natrafił zespół badawczy, no to jak już wspominałem wcześniej, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Również i tam jest link do najnowszego filmu z serii Estes on the Road, gdzie wybrano się do fabryki akumulatorów Scanii, czy właściwie na YouTubie tytuł brzmi z zakładu montażu akumulatorów elektrycznych Scania. Tutaj od siebie dodam, że to nie jest żaden szokujący materiał, że to oznacza, że elektryki się pojawią, bo ja już wam o elektrykach mówiłem, że i elektryczna Scania jest w pracach, co pokazali w grudniu zeszłego roku, także nie zaskakuje mocno ten materiał. Aż po szczegóły o elektrykach zapraszam na mój kanał do odpowiedniego filmiku i przypominam, że jeszcze trwają promocje na Steamie, na ETS-a, ATS-a i na dodatki. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!